Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj niestandardowo, tak samo jak niestandardowo zaczynamy nasz film. Mój dzik ostatnio coś zaczął strajkować i ciężko się wkręca na wyższe obroty, jeździ tempo w wyższym zakresie, nie ma w ogóle mocy, a prędkość maksymalna to około 120 km. Coś tu jest nie tak i zaraz spróbuję Wam pokazać najpierw jaki jest objaw, a potem co udało mi się wytropić w związku z tą usterką. No to lecimy. Teren zabudowany, więc będziemy jeździć na niższych biegach. Niemniej wyższe obroty muszą zostać jakoś spowodowane. No to redukcja. Odwijamy manetkę i posłuchajmy jak się zbiera. Jak słychać, dość niemrawo, zwłaszcza pod koniec. No to jeszcze raz. Już jakiś pomysł, co to może być, w mojej głowie się urodził, więc zaraz wracamy do garażu i popatrzymy lali w paszczę. No to wracamy na nasze standardowe tory. Tutaj będziemy odkręcać oto te dekielki od gaźników, tak aby sprawdzić stan membran. Jak to zwykle przy gaźnikach, polecam robić najpierw jeden, potem drugi. Części są podobne, ale nie wszędzie takie same. Pirago przy gaźnikach Mikuni na przykład różnią się dysze czy iglice, więc lepiej sobie zrobić to jeden po drugim. Zaoszczędzimy sobie nerwów na koniec. Do membran dostaniemy się odkręcając 4 śruby dekla. Mały hint. Warto wymienić sobie śruby na imbus, ponieważ zwykłe krzyżakowe często lubią mieć wyrobione łebki, a ciężko się je odkręca. Po zdemontowaniu dekla uważamy na sprężynę i cały zespół przepustnicy możemy sobie spokojnie wyciągnąć na stół. A jak już na stole jesteśmy, popatrzmy jakie części powinny nam się ukazać. Czyli dekiel, śruby, sprężyna. Ze środka przepustnicy odkręcamy plastikową nakrętkę, pod którą ukrywa się iglica wraz z podkładką i sprężyną. A że membrany u nas w kraju drogie i dużo klejenia, to od naszych dalekowschodnich sąsiadów zamówiłem 2 zestawy naprawcze, czyli cała przepustnica wraz z membraną. Z całego dostarczonego od nich zestawu naprawczego tak na dobrą sprawę potrzebujemy 2 zestawy przepustnicy z membraną oraz plastikową nakrętkę. Reszta będzie praktycznie bezużyteczna, bo z tego co patrzyłem ani dysza, ani iglica zupełnie się nam nie przyda. A jak jesteśmy już przy iglicy, na razie zapamiętajmy miejsce, w którym jest pozycjoner. Przyda nam się to później. Jeżeli nie mieliśmy problemów z gaźnikami, nie ruszamy nastawu iglicy, ponieważ jak złożymy wszystko, powinno wrócić do pozycji wyjściowej. Zanim jednak weźmiemy się do składania, najpierw porządnie ją wyczyśćmy. Ja zrobiłem to spirytusem, choć można to dokładnie zrobić też benzyną. Teraz będzie wyzwanie. Ja zawsze, jak zaglądam do gaźników, mierzę sprężyny. U mnie ma równo 18 cm. Nigdzie nie potrafiłem znaleźć, jaka powinna być poprawna długość, ale gdzieś na forach coś przebąkiwali, że to jest poprawna długość. Jeżeli jest krótsza, trzeba byłoby pomyśleć o wymianie. Ale wróćmy do skręcania całości. Musimy umiejscowić iglicę z podkładką w przepustnicy, tak aby wypust, który pokazywałem przed chwilą, ładnie wpadł sobie w dziurkę. Następnie spróbujemy umiejscowić sprężynkę. Ja to zrobiłem nabijając ją na długi, cienki śrubokręt i delikatnie zsuwałem ją na miejsce. I teraz, żeby fajnie to skręcić do kupy, znalazłem sobie kawałek jakiegoś starego klucza, który idealnie pasował w szczelinę w nakrętce, więc spokojnie nabiłem sobie tą nakrętkę i przykręciłem iglicę, upewniając się, że na pewno jest we właściwym miejscu, a wypust jest w dziurze. Całość jednego gaźnika już jest gotowa do montażu, ale może najpierw zróbmy sobie jakąś obdukcję.
Tu idealnie widać, w którym miejscu membrana się rozszczelniła. Może być albo odklejona, jak w moim przypadku. Przy starszych membranach możliwe są również przetarcia na potencjalnych miejscach, w których ona pracuje. W tym przypadku jest dobra, więc jakby się usterka powtórzyła, skleję i zamontuję z powrotem. A tu jeszcze tak, dla referencji, z drugiego gaźnika membrana. Również w tym samym miejscu puściła, trochę bardziej delikatnie, niemniej jest to stan zupełnie niepożądany. No to zakładamy cały zespół do gaźnika. Jeżeli jesteśmy pewni, że iglica jest na swoim miejscu, zwróćmy uwagę na jeden mały wypust na membranie. On musi wejść w prawy górny róg, który jest wyfrezowany w korpusie gaźników. Niestety jest tutaj ciemno, tego nie widać, ale tak poglądowo miejsce, w którym ten wypust powinien wejść, jest mniej więcej tutaj. Teraz do umiejscowionej przepustnicy wkładamy sprężynę i delikatnie dociskamy i skręcamy całość do kupy. Trzeba pamiętać, że sprężyna ma dokładnie określone swoje miejsce w deklu. Musimy sobie odpowiednio ją włożyć i wszystko będzie dobrze. Teraz przykręcamy dekiel. Możemy zrobić drugi gaźnik i w drogę. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!